Jest powód, dla którego większość mężczyzn nigdy nie dowie się prawdy od kobiety, która zdradza. Nie dlatego, że jest mądrzejsza. Po prostu dlatego, że zadają niewłaściwe pytania, w niewłaściwy sposób, kierując się emocjami. A emocje to właśnie one pozwalają kłamstwom przetrwać. Dzisiaj ujawnię 6 psychologicznych bodźców tak silnych, że kłamstwo staje się prawie niemożliwe. Nie półprawdy. Nie, to się zdarzyło tylko raz. Ale surowa, niefiltrowana szczerość. Zanim zaczniemy, kliknij "Lubię to", żeby dotrzeć do większej liczby mężczyzn, którzy tego potrzebują. Zasubskrybuj i włącz powiadomienia, żeby nie przegapić tego, co będzie dalej. I napisz w komentarzach, z którego miasta oglądasz. Chcę zobaczyć, jak powszechny jest ten problem. A teraz słuchaj uważnie. Nie stosuj tych technik, jeśli nie jesteś gotowy usłyszeć prawdy. Bo kiedy je zastosujesz, nie będzie już odwrotu. Będziesz wiedział wszystko. I tak, mam na myśli wszystko. Ważna uwaga. Ten film służy wyłącznie do psychologicznej świadomości i zrozumienia. Nie stanowi dowodu niewierności i nigdy nie powinien być wykorzystywany do oskarżania kogoś bez dowodów. Zdrowe relacje opierają się na szczerości, spokojnej komunikacji i wzajemnym szacunku. Nierozważne stosowanie tych metod może nadszarpnąć zaufanie i wyrządzić krzywdę emocjonalną. Celem jest tu świadomość. Nie paranoja, nie konflikt. Technika numer 1. Milczące spojrzenie. Oto jak to działa. Kiedy pojawi się podejrzenie, powstrzymaj się od natychmiastowego zadawania pytań. Zamiast tego usiądź naprzeciwko niej i spójrz jej w oczy, w całkowitej ciszy. Nie przez 5 sekund, przez 30 do 60 sekund. Kobiety są społecznie uwarunkowane do wypełniania ciszy. Cisza sprawia, że czują się głęboko nieswojo, zwłaszcza gdy coś ukrywają. Dlaczego to przełamuje mechanizmy obronne? Ponieważ od najmłodszych lat kobiety uczą się podtrzymywać rozmowę, wyjaśniać, unikać niezręcznych pauz. Kiedy rezygnujesz ze słów, narasta niepokój, następuje poczucie winy. W końcu przemówi, a pierwszą rzeczą, którą powie, jest zazwyczaj prawda albo coś niebezpiecznie bliskiego prawdy. Widziałam kobiety, które potrafiły bezbłędnie kłamać, a potem załamywały się pod wpływem tej taktyki. Presja narasta, coś pęka. Zazwyczaj kontrola. Zapamiętaj tę zasadę. Kto pierwszy się odzywa, po milczeniu traci kontrolę. Twoje spojrzenie musi pozostać spokojne, nigdy agresywne. Nie onieśmielasz jej. Tworzysz przestrzeń, w której prawda nie ma się gdzie ukryć. A to dopiero początek. Technika numer 2. Zacznij od faktów, a nie od pytań. Nigdy nie zaczynaj od "czy?" To amatorskie zachowanie. Bezpośrednie pytania dają proste odpowiedzi "tak" lub "nie". Łatwo skłamać. Zamiast tego zacznij od stwierdzenia, które, jak twierdzisz, już znasz. Nie byłeś tam, gdzie mówiłeś wczoraj wieczorem. Nawet jeśli nie masz 100% pewności, mów z przekonaniem. Konkret to klucz. Kiedy kobieta czuje się zdemaskowana, zaczyna tłumaczyć, a wyjaśnienie to miejsce, gdzie prawda wycieka. Prawdziwe wspomnienia płyną naturalnie. Kłamstwa są zmyślone. Dlatego kłamstwa są albo przesadnie szczegółowe, albo pełne luk. Kiedyś trenowałam mężczyznę, który podejrzewał, że jego żona jest zbyt blisko ze swoim trenerem personalnym. Nie zapytał: "Widziałaś go?" Powiedział po prostu: "Wiem, że nie poszłaś na siłownię we wtorek wieczorem, jak mówiłaś". W ciągu kilku minut wyznała wszystko. Technika numer 3. Odwrotne wyznanie. To genialny zabieg psychologiczny. Powiedz spokojnie: "Ktoś już mi wszystko powiedział. Chcę tylko usłyszeć twoją wersję". Nie podawaj źródła, nie podawaj szczegółów. Jej myśli będą krążyć. Kto wie, co dokładnie wiedzą, jak wiele zostało ujawnione. Kobiety mają silny instynkt kontrolowania narracji. Wolą mówić pierwsi, aby zminimalizować szkody. Ponieważ nie podajesz żadnych szczegółów, jest zmuszona zgadywać. A pod presją ludzie zdradzają o wiele więcej niż zamierzają. Widziałam kobiety przyznające się do romansów, gdy mąż zauważył jedynie drobne zmiany w ich zachowaniu. Siła płynie z dawania jej iluzji kontroli. Technika numer 4. Scenariusz przyszłych konsekwencji. Powiedz tak: "Jestem gotowa wybaczyć wszystko, jeśli powiesz mi prawdę teraz".
Ale jeśli dowiem się od kogoś innego, to przestań mówić, a potem nic nie mów. Niedopowiedzenie zagrożenia zmusza umysł do wyobrażenia sobie najgorszego. Nieznane jest zawsze bardziej przerażające niż znane. To bezpośrednio wpływa na potrzebę bezpieczeństwa emocjonalnego kobiety. Bardziej boi się nieprzewidywalnych konsekwencji niż twojego gniewu. Technika numer 5. Wprowadź fałszywy szczegół, zaawansowana. Wtrąć wiarygodny, ale nieprawdziwy szczegół. Wiem, że byłeś w jego czerwonym samochodzie. Jeśli jest winna, instynktownie cię poprawi. Jakim czerwonym samochodem? Jego samochód jest niebieski. I teraz wiesz, że rozpoznaje samochód, co oznacza, że w nim siedziała. Kłamstwa wymagają wysiłku umysłowego. Kiedy wprowadzasz fałszywy szczegół, odruchem jest korekta. Upewnij się tylko, że szczegóły są realistyczne. Zbyt oczywiste, a ona wyczuje pułapkę. Technika numer 6. Spokojna pewność. Powiedz po prostu spokojnym tonem. Wiem, że byłeś niewierny. Bez krzyku, bez emocji. Po prostu spokojna pewność siebie. Kobiety są przygotowane na emocjonalne konfrontacje. Wiedzą, jak zbić oskarżenia, kontratakować lub odwrócić winę. Ale spokojna pewność nimi wstrząsa. Sygnalizuje, że wiesz już wystarczająco dużo. Gra skończona. Widziałam, jak mury kłamstw waliły się w ciągu kilku minut, stosując to podejście. Słowa końcowe, te metody wywierają presję i pozbawiają ją zwykłych dróg ucieczki. Ale kiedy poznasz prawdę, musisz działać. Znajomość prawdy i bezczynność niszczy twoje poczucie własnej wartości. Przygotuj się na 2 scenariusze. Jest niewinna albo nie. Tak czy inaczej, jasność umysłu zmienia wszystko na zawsze. Dajcie znać w komentarzach, która technika jest waszym zdaniem najskuteczniejsza. I powiedzcie mi, w jakim mieście mieszkacie. Zobaczmy, czy ten problem ma charakter globalny, czy ograniczony. Polubcie film, zasubskrybujcie i bądźcie na bieżąco. Więcej spostrzeżeń na temat kobiecej psychologii dla mężczyzn, którzy zasługują na jasność umysłu. Mężczyźni stawiający czoła rzeczywistości wybierają mądrze. Mężczyźni, którzy ją ignorują, żyją w historiach napisanych przez innych. Tak czy inaczej, zyskujecie jasność umysłu zamiast zagubienia, siłę zamiast wątpliwości. I pamiętajcie, najsilniejsze relacje opierają się na prawdzie, a czasami prawdę trzeba odkryć, a nie grzecznie na nią czekać.